Znajdujemy się w Gołdapi na początku szlaku Włoskiego Giganta. Początek szlaku znajduje się przy przejściu. Teraz nagramy znaczek szlaku. No i po drodze coś opowiemy dokładnie o tym mieście, gdzie jesteśmy i co tutaj można zobaczyć. No to ruszamy. Jest tutaj park zdrojowy, pijalnia wód mineralnych, także można powiedzieć, że Gołdap to taki trochę uzdrowiskowy jest. A szlak zaczyna się tutaj jest, zaczynamy sobie ten szlaczek. Zobaczcie, jaki jeleń, byczek. Idziemy sobie parkiem zdrojowym. Po drodze powinniśmy mieć pijalnie i też niesolankowe jeszcze. Weszliśmy w końcu w las. W sumie i tak będziemy jeszcze wracać tak jakby do miasta, bo będziemy przychodzić koło Tężni. Gołdap jest jedynym miastem na Warmii i Mazurach, które ma status uzdrowiska. Są tu największe tężnie. Z takich atrakcji, jakby ktoś tu przyjechał, to jest wieża widokowa, jest góra, na której można w zimie zjeżdżać na nartach, jest jakieś safari, gdzie można pojeździć zwierzątka, pooglądać. Można zjeść tutaj tą kuchnię regionalną, czyli te kartacze i te cepeliny, to się nazywają, nie wiem, to różnie na to wołają. Za dużo jakichś tam zabytków nie ma, bo miasto praktycznie w 90% zostało zniszczone podczas II wojny światowej. A gdzieś tam wyczytałem, że ono chyba nawet miało status twierdzy przez moment. I toczyły się tu dość ciężkie walki, ale o tym możecie przeczytać w internecie. Jest nawet chyba sporo zdjęć ciekawych, które można gdzieś tam wyhaczyć. No ale sobie tak pytamy, jak dojdziemy do tych tężni, to wam pokażemy tężnie. W tym lesie z ciekawszych rzeczy to znajdują się ruiny właściwie już tylko kwatery Luftwaffe Robinson i podobno testowali tu gdzieś silniki od V2, jakaś hamownia była czy coś takiego, ale to gdzieś w tym lesie to jest. Gdzieś jest, słuchajcie, w tym lesie. Jeziorko, a za jeziorkiem Zagramanica. Obwód królewiecki. Tak oto wyglądają tężnie. Miejscowość Gołdap. Łukasz, wpłynęło to na twoje zdrowie? Już czujesz poprawę? Nie wiem, wdycham jeszcze. Wdychasz? Żeby przejść sobie szlakiem, troszeczkę musieliśmy przejść wiaduktem kolejowym, bo tutaj są roboty drogowe, a więc te roboty drogowe trochę nam utrudniły po prostu przejście, ale da radę. Idziemy dalej do przodu. Po prawej stronie tam są boktuny. Na tym odcinku trafiamy na utrudnienia i teraz pytanie, czy przejdziemy dalej, bo tu widzę, że już się kończy ścieżka rowerowa. Szkoda tylko, że informacji nie ma nigdzie. Ścieżka była, ścieżki nie ma. Strzałeczka w lewo, pod góreczkę. Weszliśmy sobie na te stare mosty kolejowe. No trochę tutaj jest wysoko. Można sobie przejść nimi.
Jeden obok drugiego. Trzeba uważać tylko, żeby się nie potknąć. Jest znaczek szlaku, tak, jest znaczek szlaku. To dobrze, w dobrym kierunku idziemy. Właśnie wychodzimy z wioski Galwiecie. No szlak tutaj jest słabo bardzo oznakowany, właściwie od momentu jak z tych mostów wyszliśmy. Pierwsze oznaczenie jest dopiero, nie wiem, po 1,5 kilometra od mostów, 2. Jakoś tak, no i w sumie na razie nie nagrywamy nic więcej, bo nie ma nic ciekawego. Minęliśmy jakiś dworek, nie wiem. Teraz tam ludzie mieszkają, ale ogólnie coś tu było, ale już nie ma praktycznie po tym śladu. Idziemy dalej. W sumie tu już jest kolejny wiadukt, który mijamy, tak? Bo teraz zaczęliśmy znowu iść starym szlakiem kolejowym. I w sumie szkoda, że on od Gołdapi nie jest poprowadzony starym szlakiem kolejowym. No, trochę szkoda. Jesteśmy w miejscowości Budwiecie. Tutaj jest kwiatka fajna, już kiedyś ją tutaj mijaliśmy, odwiedzaliśmy, jak robiliśmy inny szlak. My idziemy tym czerwonym szlakiem. Tam byliśmy. Dalej. Jesteśmy tu w Budwiecie. A będziemy szli, nie będziemy na Lubeniki szli, tylko pójdziemy sobie dalej tutaj. No, na Stańczyki. Stańczyki są tu. Mam wrażenie, że szlak Suwalski Gigant jest trochę szlakiem zapomnianym. Z racji tego, że te oznaczenia są po prostu nie zawsze widoczne, a w niektórych miejscach ich w ogóle nie ma. Nie wiem czemu tak jest, czy po prostu nikt nie dba o ten szlak, czy po prostu odpuścili sobie ten szlak, żeby już tak jakby, nie wiem, nic z nim nie robić. No szkoda. Musi mieć fajne tereny, zaczyna się robić ciekawiej. W sumie najsłabszy odcinek to odcinek od Gołdapi, aż praktycznie pod tamte wiadukty, które mijaliśmy. Tam ciągłość tego szlaku jest tak jakby przerwana i w sumie nie ma żadnej informacji o tym, a szkoda, bo można by było ten szlak prowadzić inaczej, na przykład starym traktem kolejowym. No ale nie wiem, czy po prostu ktoś musi na to wpaść. No to po prostu kwestia namalowania znaczków na drzewach czy kamieniach jest po sprawie. Szlak Wilhelma, witamy na szlaku. Pętla duża 13 km. Głaz Wilhelma mały 4,5 km. Te głazy stawiali tam, gdzie ustrzelił tę Tak. zwierzynę dużą. Stamtąd przyszliśmy, ale zobaczcie, troszkę się wdrapaliśmy na nie wiem ile metrów. To było. Kupa gnoju. Idziemy dalej. Już w zasadzie 30 km zaraz. Zaraz będą Stańczyki. Idziemy cały czas drogą asfaltową. No nie jest to za zbawienne dla nas, ale jesteśmy już na szczęście przy punkcie widokowym. Zeszliśmy sobie na dół do Stańczyków, bo tutaj jest jakaś taka restauracyjka, aczkolwiek jest otwarta do 18, a mamy godzinę chyba za 26, za 26. Ciekawe, czy jeszcze da radę tutaj coś zjeść, czy też napoić się. Zaraz zobaczymy.
tak zwany zajazd. Stańczykówka. Ale jest WC. I lody. Wróciliśmy z powrotem na górkę tutaj, gdzie jest ta wieża widokowa w Stańczykach. No i tu nad jeziorkiem jest możliwość właśnie rozbicia namiotu. Trzeba po prostu pójść za wieżyczką tam w dół jeziorka i tam można będzie się rozbić. Byliśmy na tym jedzeniu w tej restauracji Stańczykówce. Bardzo dobry kucharz musi tam pracować, bo no takich dobrych pierogów po rusku, a ty miałeś co? Placki po żmudzku jeszcze nie jedliśmy. Naprawdę nie jest to żadna reklama, a tylko obiektywna ocena tego jedzenia. Dobry wieczór. Trzeba już poczekać. Czekaj. Jesteśmy już zapakowani w namiocie. W sumie to zrobiliśmy 35 km. Jutro wstaniemy sobie o 5 rano, wypijemy kawę i ruszymy w dalszą drogę. Udało nam się jeszcze zjeść kolację w restauracji tutaj przy Stańczykach. Trochę ponagrywaliśmy dronem i w sumie stwierdziliśmy, że rozbijamy się tutaj w takim miejscu przy wieży widokowej nad jeziorem. No i to tyle. No i to tyle. Będzie pita poranna kawa. Strasznie zimno. Cały namiot mamy oszroniony. No, majóweczka. Z ciekawostek, za tym jeziorkiem jest jeszcze mniejsze i z tego co wyczytaliśmy, to w 1920 roku walnął tam piorun i były złoża metanu i to wszystko wybuchło i się zrobiło te małe jeziorko. Idąc torowiskiem kolejowym, natrafiliśmy na taką tak. informację. Tu byliśmy, czyli te Stańczyki, jeszcze jak tam to się jeździło. Botkuny, tu też byliśmy. Pod tym przychodziliśmy w okolicach. Ta linia budowana była od 1907 roku i oddana do użytku kilkuetapowo, bo przecinając doliny rzeczne i wzgórza. No i miała też znaczenie gospodarcze i strategiczne, no bo wiadomo, zabezpieczała wschodnią granicę Prus. I usypano tutaj kilometry nasypów, przekopano też wzniesienia, zbudowano tam kilkadziesiąt mostów i wiaduktów. Był ktoś
Jak toromistrz. 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 No, zajmujący się torami zapewne. Mistrz torów. Mistrz torów, widzisz? O. I jeszcze coś tu odrynne. Takie oto. O! Bransoleta. Tak, na szyję od razu, Łukasz. Takie o. Dobra, nie przyszliśmy szukać tu złomu. Tylko przyszliśmy przejść ten szlak. Stacja w Golubiach. 9 przystanków na linii kolejowej Budkuny miała fajnie. Teoretycznie jakbyśmy podeszli, to byśmy mogli może pośród drzew zobaczyć zarastające tutaj te ruiny budynku stacyjnego. To tylko takie coś pozostało. I to wszystko w Puszczy Romińskiej, słuchajcie. W Puszczy Romińskiej. Tutaj ta droga to jest właśnie pozostałość. O! Zając w naszym kierunku się zbliża. Tutaj widać pozostałości jeszcze tu rampy. W tej okolicy tutaj, gdzie jesteśmy, była wieś jeszcze w latach 70. Wieś, której teraz nie ma. Już pozostały tylko kamienie gdzieniegdzie. Jakieś budyneczki, to już tego nie ma, nic nie widać. No to wszystko tutaj się znajdowało. To jeszcze przed nami, tutaj stoi pomnik wojenny. Niegdyś właśnie prowadził przez wieś. Zniesiony w ogóle był po I wojnie ku czci mieszkańców gminy Golubie. Opuszczamy już Golubie, czyli wieś, której nie ma. Tu na wylocie była jeszcze ostatnia tablica z planem całej wsi. To tych fundamentów to nawet połowa się nie ostała. Mieli tu karczmę, pocztę, placówkę żandarmerii, obóz pracy jakiś tu był. Oraz urząd celny. Urząd celny, ogromna wieś, no to po tym śladu nawet nie ma praktycznie. I ostatnia rodzina wyjechała stąd w 1988 roku, ale pod koniec wojny jeszcze żołnierze radzieccy spalili tutaj dość dużą część wsi, a później były PGR-y, ale no, śladu nie ma potem praktycznie. Doszliśmy do miejsca z bagienkami. Łukasz wejdzie za chwilę na tą oto wieżyczkę. Tam widać w oddali. Żeby Wam pokazać po prostu, jak wyglądają te miejsca. Miejsca błotniste, bagienne. Łukasz, masz coś chcesz powiedzieć? Ciepło. No zrobiło się trochę cieplej. Zaraz pozdejmujemy te kurty, bo rano było naprawdę zimno. Wczoraj też trochę śniegu popadało. A jest praktycznie maj. No ale pogoda jest zmienna. I jak widać, to chyba całkiem normalne. Ciężko się pokonuje te schody, jak się od rana idzie ciągle. Ale coś tu widać. Można powiedzieć, że to widok na skraj puszczy. Akurat tutaj w tym miejscu odpoczniemy. Napijemy się kawy, coś zjemy. I w sumie jest dość fajna infrastruktura, jest wsunięta wiata.
jest toj. Czysty, pachnący, jak to się mówi. No i wiadomo, że to jest część infrastruktury szlaku Green Velo, bo szlak Green Velo w wielu miejscach tak jakby się nakłada albo przycina szlak czerwony giganta suwalskiego. Więc czasami można sobie pokorzystać z takich fajnych miejscówek. No ale ciekawe, czy jakby tego szlaku Green Velo tu nie było w tym miejscu, to czy by była jakakolwiek infrastruktura na trasie suwalskiego giganta. Wspomnijmy, że to jest najdłuższy szlak w północno-wschodniej Polsce. I to jest 5. najdłuższy szlak nizinny w Polsce, więc no warto byłoby się zainteresować tym tematem. Nasza ostatnia butelka wody. Zatrzymaliśmy się na przerwę na kolejnym morze. Mora, to się mory nazywa. Green Velo. Taka okolica. I z Rubeksem od razu. No mamy jeszcze do przejścia dzisiaj 20, już 22 zrobiliśmy chyba. 22, no i do 20 jeszcze maksymalnie, dzisiaj musimy duży odcinek zrobić, żeby zrobić zakupy, wrócę tartak i ogarnąć sobie gdzieś jakiś nocleg. I zobaczymy, jak będzie dzisiaj ze spaniem, bo dziś w nocy było zimno w chuj. Na pewno coś na minusie było, bo namiot był cały oszroniony. Nie wiem jak dzisiejsza nocka, no i zobaczymy, czy będziemy spać pod namiotem, czy w jakimś pensjonacie, ale tu w trakcie wyjdzie najważniejsze, żeby zakupy dzisiaj zrobić, bo jutro jest wszystko pozamykane. Znowu jesz? Alina se chrupie przysmaki, a Łukasz ma swoje przysmaki. To nie jest zanęta na rybę, tylko kulka z masła orzechowego. Dobra, dobra. Ojej, ojeju. Powąchały cię. Strafaliśmy się pod górkę. Wszystko jest ogrodzone, co prawda, kolczastymi drutami, ale widoczki, zobaczcie. Jeziorko zajebiste. No tam krówki były. Przez moment nas oprowadziły pod górkę. No my dalej idziemy. To nie, to są te. To są... Ale Boże, jaka kulka, ojeju. Sweet. Idziemy tak dalej. I w sumie znowu jest duży odcinek bez jakichkolwiek oznaczeń. Znaczy się długi. Długi. I teraz też było rozdroże. I na słupie widać jakieś resztki oznaczeń na jakimś drewnie były, że po prostu nikt tego nie odświeża. Gdybyśmy nie mieli wczytanego śladu, to byśmy nawet nie widzieli gdzie. A jesteśmy na górkach. Weszliśmy na... Ile? 260... 265 metrów. No to można powiedzieć, że... No pies. Można powiedzieć, że takie no dość wysokie jak na niziny. W sumie teraz będziemy mieli odcinek, który został nasadzony lasem, to już 4 lata temu ktoś o tym pisał. No ale to nie jest tam duży odcinek, żeby go omijać specjalnie, więc sobie wolniej go przejdziemy. I zobaczymy jak to wygląda, ale w sumie odkąd wyruszyliśmy z Gołdapi, to widzieliśmy dzisiaj jednego rowerzystę, który było widać, że po prostu robi szlak, ale chyba Green Velo, bo ten szlak się częściowo pokrywa z naszym.
Miał dużo stakiet, więc podejrzewam, że gdzieś dalej jechał. Ale żadnych piechurów to tu nie ma, no, pomijając tych lokalsów, co gdzieś tam sobie jeżdżą. To jeszcze nie widzieliśmy kogoś, kto na piechotę wychodził. No i to jest właśnie ten moment, gdzie musimy przejść, ale szlak kompletnie nie jest oznaczony. Jest coś takiego, ta strzałeczka, to jesteśmy my, powinniśmy iść w tą stronę tutaj przez ten las, ale no ta ścieżka, widzicie, jej tu nie ma praktycznie, więc chyba zmienimy trasę i nie będziemy pchali się tutaj tą ścieżynką i na szosę 651, tylko pójdziemy tą ścieżką tutaj i po prostu przejdziemy sobie tutaj wzdłuż, może po takich ścieżkach, bo to też tak trochę, Tam przez pole będzie trzeba iść. trochę tak przez pole, komuś to też nie za specjalnie. No dobra, to zróbmy tak, że pójdziemy tędy. Słuchajcie, wyszliśmy tą dróżką z lasku, kierujemy się w stronę tej wiatki i widzicie, tam jest na horyzoncie, daleko, znaczy się daleko, 2 To kilometry. jest punkt widokowy w Rowelach, wiatka jakaś. I tam na moment sobie zrobimy przerwę, zanim pójdziemy dalej. Przez to, że wybraliśmy ten moment, to ominęliśmy tą drogę, bo tutaj jest droga 651 i gdybyśmy poszli przez las i przez te pola, to byśmy wyszli centralnie na tą drogę i tam byśmy spędzili, nie wiem, jakieś też 3 km. Jesteśmy w Potopach, miejscowości Potopy, to jest miejscowość przed Rutka Tartak i zobaczcie, dopiero pierwszy znak oznaczający nasz szlak od nie wiem od ilu 10 kilometrów, nie wiem ile żeśmy przeszli, ale bardzo dużo, bo w zasadzie jesteśmy tutaj już od rana i będzie to nasz 35 kilometr pewnie gdzieś tak. Dojdziemy sobie do Rutki Tartak, no i tam sobie kupimy sobie rzeczy do jedzenia, bo akurat jutro jest 1 maja, więc będzie święto, a w święto pewnie będzie nieczynne wszystko, no bo wiadomo. No i tam też Alina wpadła na diabelski pomysł, w związku z tym, że trochę przemarzliśmy, wynajęłam pokoik po prostu, żeby można się było przekimać jedną nockę i wysuszyć namiot, bo namiot mieliśmy jeszcze rano obszroniony cały po mroźnej nocce, więc trochę trzeba to posuszyć. W sumie jak ktoś by chciał nocować pod namiotem w okolicy Rutki Tartak, to niecały kilometr od tej miejscowości jest jakaś taka plaża, na teraz nie pamiętam jak to jeziorko się nazywa, ale jest normalna infrastruktura, że są ubikacje normalne, umywalki, pole namiotowe, nazwijmy to, i to jest wszystko za darmo i można z tego korzystać, jakby ktoś miał taką potrzebę. Słyszycie to? Tak, jesteśmy w Rutce Tartak, ale nie wiemy, czy to na dobrą sprawę, czy to chodzi o to, że tu jest tartak. W każdym razie mieścina jest taka dość duża. Idziemy, pobierzemy w sklepie sobie rzeczy, jakieś pokupujemy do jedzonka i pójdziemy zalegać na pokoiki. Jesteśmy już na noclegu, ogarnięci, zrobiliśmy zakupy w osiedlowych sklepach, uzupełniliśmy prowiant, posuszymy namiot, już jest praktycznie suchy, bo jest tu bardzo ciepło, dostaliśmy w ogóle, mieliśmy mieć pokój, a dostaliśmy całe piętro na wyłączność, więc bardzo miło ze strony pani właścicielki, więc mamy tu całą kuchnię dla siebie, całą łazienkę, dużo miejsca. Pranie też jest zrobione, no i co? Jutro będzie już połowa szlaku. No właściwie dzisiejszy odcinek był czasami ciekawy, ale no mówię, no ten szlak potrzebuje takiego odnowienia i przeplanowania przede wszystkim, bo wiadomo, że na przestrzeni lat się to pozmieniało. Ogólnie trzeba się nastawić, idąc tym szlakiem do tego miejsca, że jest czasami
sporo asfaltu. Ten szlak pomija jezioro Hańczy, gdzie uważam, że to jest Must have. must have, żeby to w ogóle ten szlak powinien tam iść. To jest ciekawe miejsce. No i co? No jutro ciśniemy z samiutkiego rana i tyle. Dobranoc.